Cześć, witam po majówce. Mam nadzieję, że głowa za bardzo nie boli. No i dobra, lecimy z pierwszą częścią, tak to nazwijmy, taką już dokładniejszą, bo ostatnio była taka bardziej poglądowa. A teraz chciałbym pokazać Wam to, co bardziej istotne w tym, czyli zacznijmy sobie dzisiaj od elektryki i kompresora. Co z czym się je pokażę. Więc tak. Ogólnie rzecz biorąc, mamy dwa rodzaje zasilania pompy hydraulicznej, bo możemy ją zasilać zarówno z silnika i wtedy mamy taki dodatkowy zbiornik tam po drugiej stronie, tam gdzie ja mam skrzynkę, tam nie wiem czy widać, to tam mamy właśnie zbiornik na olej hydrauliczny i wtedy mamy zasilanie z silnika pompy, a drugi rodzaj mamy tak jak tutaj, że mamy gniazdko 24V tutaj schowane i do tego gniazdka mamy tutaj w silosie, w naczepie kabelek. Sorry, że czasami zjeżdżam z ekranu, ale nic nie widzę, bo mi słońce świeci. Tutaj mamy taki kabelek i ten kabel jest o tyle fajny, że jeżeli macie ten taki z taką końcówką z obu stron, z taką, to nie musicie odpalać się od ABS-u, tylko bezpośrednio z tego kabla możecie się podłączyć z tego auta. Tutaj przez tą końcówkę, przez tą wtyczkę tak się ją podłącza. Ona ma dwa bolce, mniejszy, większy, więc nie da się pomylić. Podłączamy ją i w drugim aucie dokładnie tak samo się podłączamy, ponieważ tutaj jest stałe 24V, niezależnie czy auto jest włączone, wyłączone, czy akumulator jest rozładowany, czy nierozładowany, czy kluczyk w stacyjce, cokolwiek innego, tu jest cały czas 24. Nie możemy sobie właśnie w ten sposób użyć tego kabelka, żeby się odpalić. No również ABS-u, ale ABS dużo dłużej ładuje akumulatory, bo ma mniejszy przekrój, tam więcej kabli jest. I tak jak mówiłem szybciej, pompa hydrauliczna zamieszczona na samochodzie ma zbiornik również na samochodzie, a ta tutaj ma pod spodem, pod ramą. No i dobra, i to byłoby z elektryki, z tej strony przynajmniej wszystko. Z samochodu trochę jeżdżą. To... Tak, i wtedy przewodami. Potem jeszcze pokażę, co może się spierdzielić w tym całym interesie, jeżeli na przykład nam nie chce pompa ruszyć. Wtedy tutaj sobie otwieramy skrzyneczkę. Jedną. Tak jak szybciej już pokazywałem. Tutaj mamy sterowanie tą pompą. W lewo to jest opuszczanie, w prawo to jest podnoszenie. Do skrzyneczek są takie dwa klucze. To jest klucz pod Felbinera, a to jest klucz pod Speedstera. Taki z takimi wypustkami. Te wypustki lubią się upierdzielić, to trzeba ostrożnie otwierać. Dobra, tutaj akurat w tym wypadku mamy wąż do kompresora na naczepie. Ale dobra, jeszcze wróćmy z powrotem do elektryki, bo to na tym zakończymy sobie dzisiaj potem. I tutaj mamy skrzyneczkę ze sterowaniem elektryki, tak jak to już ostatnio pokazywałem, ale powiem tu jeszcze o co dokładnie chodzi z tymi przełącznikami, guziczkami i gdzie ewentualnie szukać przyczyny, dlaczego coś nam nie działa. Dobra. Jeżeli chodzi o kompresor, to podłączenie jest, kurwa. Ciężko odkręcić. Moment, sobie klucza wezmę. Taki kluczyk, o, to jest, kurde, coś ekstra do odkręcania. No, są jeszcze mniejsze rodzaje, albo takie, kurde, z jednej strony, ale one są kijowate i ciężej się nimi kręci, więc tak. Ogólnie rzecz biorąc, jeżeli chodzi o sam kompresor, to tutaj w środku mamy ciśnienie, które kompresor nam wydaje. Jeżeli chodzi o wartość roboczą całego zestawu, no to założenie jest takie, że dmuchamy na maksymalnie 2 bary. A kompresor jest tak ustawiony, że nawet jeżeli się nam coś zapcha i powietrze nie będzie miało gdzie ulecieć do instalacji klienta albo gdziekolwiek indziej, przekroczy tą wartość 2 barów, to tutaj w środku w kompresorze mamy zawór bezpieczeństwa, który tam, nie wiem, u mnie chyba jest 2-4 bara. I wypuszczam nam nadmiar powietrza i to są różne kompresory i ten akurat jest taki dość świeży,
ale na przykład w starszych to strzela jak z karabinu, a w tych nowszych no to tak fajnie upuszcza, że tak jednostajnie i no, nie jest aż tak hałaśliwy. Kolejna sprawa, w zależności od produktu jaki mamy, to dmuchamy albo zimnym powietrzem, tak jak tutaj jest, i sobie dzisiaj przetestujemy na zimnym, albo dmuchamy powietrzem ciepłym. Ogólnie rzecz biorąc, jeżeli dmuchamy jakiekolwiek granulaty plastikowe, coś z plastikiem, tutaj w środku nawet powinno być widoczny. Momencik, wykadruję. O, tutaj w środku jest chłodnica. Jeżeli dmuchamy plastiki, granulaty albo jakieś tam inne takie pierdoły, że mamy określoną maksymalną wartość temperatury, to dmuchamy z zimnego powietrza, ponieważ tutaj maksymalnie leci gdzieś jakieś 30-40 stopni. Przynajmniej u mnie tak jest. Wiadomo, jak będzie starszy kompresor albo będzie miał uszkodzoną chłodnicę albo dodatkowy wentylator, no to będzie dmuchał większą temperaturą. Natomiast ciepłego powietrza używam do rozładunków, jak jest zimno, jak wiem, że beczka w środku na przykład jest oklejona albo obroszona od wody. Wiem, że coś jest wilgotnego w środku, no to sobie używam ciepłego, no to w tym wypadku na tym kompresorze, no to leci mi około jakieś 80 stopni. Nie wiem, jak rękawice mam mokre na przykład, no to też chcę sobie wysuszyć rękawice, to właśnie sobie włączam ciepłe powietrze i fajnie Luftheizung mi, ten układ powietrzny potrafi mi dosuszyć i na przykład beczka przed załadunkiem, jak wiem, że będzie kontrola, no to też sobie potrafię na przykład włączyć ciepłe powietrze i sobie ją tak jakby przepuścić przez stopy nie schowany do końca. Tak, jeżeli chodzi o kompresor, no to mówię, ten kompresor jest dość nowy i on tu nie ma za wiele ustawień, ale jeżeli są starsze kompresory, no to trzeba to wszystko ręcznie ustawiać. Czyli macie tutaj prócz manometru i tutaj jest a to jest ciśnienie oleju nawet, a nie powietrza. A to widzicie, to się pomyliłem. No to ostatnio miałem silos, że tu było ciśnienie powietrza obok oleju. No ale dobra, to mniejsza z tym. No w każdym razie wszystko da się tutaj zbadać i jeżeli jest starszy silos, starszy kompresor, to wtedy macie tutaj takie pokrętełko i tutaj będzie śnieżynka, pół słoneczko i słoneczko na przykład. I wtedy sobie przestawiacie wartość, która Wam odpowiada i najważniejsze jest to, żeby nie wiem, jakieś... Na spożywce dawno nie jeździłem, ale z tego co pamiętam, to mąka na pewno wymagała, żeby na zimnym powietrzu to zrzucać, jakieś granulaty plastikowe, wszystko co z plastikiem jest związane, co potem do wtryskarek idzie, no to też idzie na zimnym powietrzu. Nie z reguły większość produktów nawet chce zimne powietrze, ale są takie, że można sobie spokojnie podmuchać na ciepło i jak jest, to sobie dosuszyć tam cokolwiek. Tutaj, jeżeli czasami potrzeba jakieś delikatne podciśnienie, no to w tym miejscu akurat u nas na firmie zrobili tak, że można sobie odkręcić i na przykład podłączyć coś, co potrzebuje podciśnienia, czyli jakiś delikatny silos, ten odkurzający, odciągający produkt, on wakum się nazywa, albo odkurzacz, no zwał jak zwał. No to tu nie da rady wywołać jakiegoś tam nie wiadomo jakiego podciśnienia, ale takie doraźne, no to można tam sobie uzyskać, ale to tak już później, kiedyś będę miał okazję, to pokażę o co chodzi. Dobra, podłączymy sobie kompresor i pokażę go od strony jak go się uruchamia. Dobra, moment. Nie wiem, czy dam radę jedną ręką. Momencik. Da radę ustawić jakoś, czy... sorry, muszę zapauzować na moment. Chwilę. Dobra, chwyciłem w ten sposób. Taki trochę jeszcze sztywny ten wąż jest, bo nie jest za ciepło na dworzu, to jakieś 12 stopni. I potem, na przykład, jeżeli tu mamy złączki, to jak sobie dociągniemy ją, to w tych złączkach właśnie strażackich widać, że te ząbki się pokrywają. Jeżeli one się pokrywają, znaczy, że jest prawidłowo dokręcone to jedno, a drugie, że możemy sobie tu obserwować, czy nam się nie odkręca. No i dobra, idziemy. Czekajcie, zobaczymy tylko, czy mam zawory pootwierane. Żeby mi tu ciśnienia nie wypierdzieliło. Dobra.
Znaczy nie nabiło do beczki w zasadzie, bo to jakieś chujostwo tam białe mam, to nie chciałbym, żeby mi się sprasowało. No dobra. Kabelek, rękawica nam nie jest na razie potrzebna. Idziemy do środka, jeszcze pokażę, o co chodzi z obsługą tego kompresora od strony pojazdu. Dywanik brudny, bo to niestety na tych firmach z reguły nie ma czasu na zdejmowanie, zakładanie takie te. Przynajmniej ja tam wolę sobie na myjnie wziąć dywanik i sobie umyć. Dobra, czyli tak, najpierw odpalamy rumaka. Na to nie patrzcie, to nie jest aż tak bardzo istotne. Czekaj, wykadruję na to, na licznik. Dobra. I teraz tak, z tyłu mamy zawory odkręcone, więc możemy sobie delikatnie dmuchnąć powietrze. Czyli ogólnie zasada sterowania jest taka kompresorem, że działa to na zasadzie takiej, że akurat w Manie, w tym nowszym jest, momencik, tutaj jest więcej obrotów, tutaj jest mniej. Maksymalne obroty przeważnie, przynajmniej w tych naszych autach, są opisane na liczniku, czyli w DAF-ie będzie trochę inaczej, w Mercedesie będzie inaczej, bo Mercedes na przykład ma skrzynię niską i wysoką. Tutaj w Manie nie ma tego, jest tylko samo N. A na przykład w Mercedesie będzie N1, N2, czyli na N2 będziecie mieli większe, można powiedzieć, pierdzielnięcie na ciśnieniu. Na N1 no to będzie to dmuchało, mimo że będzie na przykład 1200 obrotów, to będzie tak dmuchało, bo dmuchało i może wam powietrza brakować. A na N2 no to już tam ładnie leci. Nie pamiętam, które jeszcze auto miało N1, N2, to już byście musieli tam w komentarzach dopisać, jak tam to wygląda. I więc tak, w Mańku no to końcówkę mocy załączamy sobie tutaj tym guziczkiem. W starszym to gdzieś tutaj była na tym kokpicie. W Mercedesie pamiętam też, że było trochę inaczej, bo nie było takiego dodatkowego guzika, tak jak tutaj, że prawo-lewo się sterowało obrotami, tylko się sterowało tempomatem. Potem, żeby zejść z obrotów, no to też ja zawsze schodzę z obrotów najpierw, czyli albo tym sobie jadę w dół i potem off i dopiero wtedy wyłączam końcówkę mocy, czyli tak. To by wyglądało. Włączamy. On sobie tu zaznacza, że idzie na końcówkę mocy i teraz powinno być słychać kompresor. Dodajemy obrotów. Się automatycznie domyślnie przełącza na 1000. Jeżeli dam przypomnienie, to od razu mi wskoczy na 1000, a jeżeli chcę sobie powoli, no to cyk, cyk, cyk i co 50 obrotów skakujemy. Off. I jeżeli wyłączyć chcemy, no to w ten sposób. Jeżeli coś się odwali z tyłu, jakaś nieprzyjemna akcja, to pierwsze co, to wyłączamy kompresor i nie patrzymy ani na obroty, ani na nic, dopiero potem schodzimy z obrotów, bo jak zacznie nam się sypać, to już będzie po zawodach. Póki chodzi kompresor, to może jeszcze pokażę, jak to wygląda, jak na przykład się zatka, jakie to jest dźwięki, przy jakim ciśnieniu to się zamyka. Poczekajcie moment, pójdę do tyłu, podniosę obroty i zobaczymy, jak to będzie, jak zamknę. To wam pokażę od razu. Tutaj sobie hula. Mamy teraz 1 bar. Ale mi się wydaje, że to jest ciśnienie powietrza, nie oleju. Tutaj coś te podpisy chyba są źle poprzyklejane. A może oleju? Chuj wie, nie wiem, dobra. Tu jest tak. Na wejściu teraz jest 0,4. Jak zamknę wszystkie zawory, czyli tego zamknę i podczas jak tego zamknę, to zobaczcie. Widzicie? 2 bary mamy na układzie. Podniosę. 2,5 bara otwiera nam zawór bezpieczeństwa. To co było słychać po takim strzelaniu. Jeszcze raz. 2, 2, 2, 2, 4. I tak będzie sobie upuszczał cały czas.
Dobra, wyłączę kompresor, bo mi kuźwa beczkę napompuje. Dobra, i jeszcze opowiem wam, co może się spierdzielić w tym całym interesie. Dobra, na razie, tak jak mówiłem, cyk, wciskamy sobie off, albo zjeżdżamy z obrotów, podłączamy końcówkę mocy. I wyłączamy dziada. I to by było na tyle. Dobra, teraz tak, co tam może się spierdolić, że tak powiem brzydko. Dobra, pauza się kręci. A to już na dzisiaj fajrant. Więc tak, częstym powodem, dlaczego nam się beczka nie chce podnieść, to jest tutaj to gniazdo. Jak ono w środku zacznie dzieje, to akurat tutaj jest dość czyste, dość nowe, ale ono potrafi bardzo zaśniedzieć. To czasami wystarczy dogiąć trochę te blaszki tutaj po prawej, po lewej i te po minusowej stronie i napsikać ewentualnie jakiegoś płynu do przewodów, do czegokolwiek innego, albo poskrobać chociaż kluczem, albo już od biedy no to WD-40, ale to WD-40 to mało co daje. Drugie, co zdarzyło mi się, że przez to właśnie, że nie było styku, to mi obspawało tutaj ten większy bolec. I jak go mi obspawało do połowy, to nie miał przejścia i dlatego kurczę nie było przejścia prądu. Tutaj po stronie silosa akurat ja mam dość nową beczkę, to tutaj nie ma tego problemu, bo tutaj mam podłączony na stały kabel, ale tutaj dokładnie jest ta sama kolej rzeczy, że też może się wyrobić, zaśniedzieć albo coś w tym guście. Kolejna druga rzecz, jeżeli nie chce się wam beczka podnosić, to tak jak tutaj w Felbinderze mamy zawór przeważnie w tej skrzynce, to na przykład Spitzer ma tutaj na przykład pod ramą z jednej strony, albo z drugiej strony, albo z tyłu, kurczę, przy stopach może mieć, kurczę, nie pamiętam gdzie jeszcze, był guzikiem sterowany i gdzieś jeszcze widziałem mały zaworek tutaj z przodu przy tłoku hydraulicznym. Że był taki malutki zaworek i kurczę, jak się i trzeba było nim regulować, no to takie sytuacje właśnie widziałem. Żeby właśnie podnieść albo opuścić beczkę. I tak, tutaj coś widać. I tutaj w tym miejscu, no każdy Felbinder też ma i Spitzer gdzieś tam też ma, to mamy bezpiecznik. O, fajnie, że kurwa wypadł. I ten bezpiecznik no, czasami potrafi się spalić, bo to mała piąteczka jest, a to jest wzbudzanie, z tego co pamiętam. I kolejna rzecz, którą zdarzyło mi się mieć uszkodzoną. Czekajcie, obrócę was trochę do góry nogami, bo kamera mnie sięgnie. To tutaj w tym miejscu, nie wiem czy widać, chwila. Tutaj gdzie, kurde, czekaj, jeszcze raz do góry nogami. O, teraz. Tutaj w tym miejscu, pod tą fajką, nie będę tego rozbierał, ale możecie na słowo mi wierzyć, to jest śruba i ta śruba czasami potrafi podgnić, albo te małe wsówki potrafią podgnić albo się rozkręcić od drgań, no to wiadomo jak to jest, jak się jeździ. I potrafi się właśnie rozkręcić, to jest kolejna sprawa, tam jest bodajże 13, to tam nic, mała naprawa, chyba że wam upali tą śrubę, no to wtedy już jest trochę słabiej. Tutaj od spodu, czekaj, tutaj tego nie ma, ale wiem, że w którymś kiedyś od spodu to składałem, ale to w Spitzer chyba był. I kolejna rzecz, która może spowodować, że silo się nie chce podnieść do góry, to jest ten guzik. Tutaj mamy go na wierzchu, wciskamy i wyciskamy go, ale on czasami jest schowany i na przykład ktoś go niechcący kurde daśnie, tak że nie do końca. I o, tak jak teraz. Niby wygląda na wyciągnięty, a ciutek brakuje. No i wtedy klikamy sobie tego tutaj, zielonego. To jest takie po prostu włączenie napięcia na pompę. I tym sobie klikamy i on tam co nie pamiętam, chyba co 1,5 minuty, albo co minutę on się sam rozłącza i w tym akurat tak jest. Jeżeli byście jeździli Spitzerem, no to one mają przeważnie sterowanie na
na pilocie albo na takiej dźwigni, tak jak ta tutaj jest, tylko że ona będzie umiejscowiona z tyłu i będzie na pozycji takiej, że na przykład musicie sobie w tą stronę pociągnąć to albo stopy rozkładacie, albo właśnie to hydrauliczne, albo w tą stronę będzie na przykład opuszczanie, tylko że musicie cały czas wtedy dotrzymać. To takie rzeczy są, które mi tak przychodzą na teraz do głowy. No dobra, to myślę na razie wystarczy, bo ile my tu mamy? 20,5 minuty. To i tak dość długi materiał wyszedł, a myślałem, że krócej wyjdzie. A jak będę miał trochę czasu, bo teraz po majówce wróciłem do roboty, to coś będziemy dalej działać. Myślę, w kolejnym sobie opuścimy stopy, podniesiemy beczkę i sobie opowiemy o tym, na co warto uważać, jak się podnosi beczkę, o wietrze, bo wiatr to nie jest raczej nic przyjaznego i mniej więcej tak ile może być tego odchylenia beczki, co zrobić, kiedy jest duży przechył, ale to mówię, to w kolejnym filmiku sobie nagramy. No dobra, to dzięki za uwagę i do następnego. Hej!